Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, a to jest i Thaumaturge. Pozwoliłem sobie już troszeczkę się poruszyć, potwierdzam zakup 25 mebli materiału denim. O, cóż to, słowa sukces, przełom i intratny interes tańczą wokół niego jak rewiowe dziewczęta. Tkanina, która zdobywa popularność w Ameryce jako odzież dla robotników, tutaj ma również szansę się przyjąć. A jeszcze nikt o niej nie słyszał. Wizjoner z nad Wisły już widzi nagłówek artykułu w gazecie. Ej, to do tego karczmarza. Nowy mężczyzna nie ogląda się za siebie i nie patrzy na uprzedzenia minionej epoki. Dumnie pokazuje gładko ogolone policzki, wybiera mocne kolory, nie zważając na ich mroczną sławę, a także sięga po nietypowe tkaniny. Nowa dekada będzie należeć do tych, którzy dyktują modzie warunki, nie na odwrót. To ja bym powiedział, że to jest wpis dla naszego krawca. Tak, pozwoliłem sobie troszeczkę się poruszyć bez was, bo stwierdziłem, że podejdziemy. A co to? The Gentleman, wydanie marcowe, czas na powieść świeżości. Wiosna zachęca do zmian, dlatego w marcowym numerze przedstawiono nowy ideał męskiego. Piękna, gładko ogolona twarz, idealnie skrojony strój, bezkompromisowe kolory, starannie dobrane dodatki. Na koniec numeru znawcy dokonują również analizy roboczych tkanin, które zdobywają coraz szersze grono zwolenników. Okej. Ty, wcześniej tego nie widziałem chyba. No na pewno to jest dla pana krawca, to rozejrzyjmy się tu jeszcze może. Chociaż nie, bo tutaj szedłem. Bo tu jest księżycówka, nie? Co? Dzisiaj idziemy z wątkiem głównym. Idziemy tak, żeby odblokować sobie tego. Kogo? Nie wiem, jak się nazywa ten salutor. W każdym razie ten czwarty, którego nam brakuje, żeby móc troszeczkę pchać dalej inne zadania. O, możemy już tutaj wchodzić, to jest spoko. Aha, umysł na trójce. A tu możemy podziwiać widoki. Spoko. Ale to już podziwialiśmy widoki. Apartament 213, 237, coś interesującego. A tutaj chyba była ta. Tak mi się wydaje. No dobra, no weźmy sobie to, jak już tu jestem, żeby się nie wracać, nie? Co to jest? F, kontynuuj. Kościół ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy. A co ty chcesz upłyrzeć? A, bo z tobą też jest kościół. No to możemy go też zrobić, no dobra. Tu? Nie, tu. Nie, tu. Tu? Tu, ewidentnie tu. Ktoś tu sobie grał w klasy. Fajnie. Father, can Abaurycy come with us to the sea? Out of the question. Holidays are to be spent with family, with loved ones, not with servants. Okej. Spoko, bo przynajmniej możemy poznać trochę tego ojca bardziej. Nie, tutaj. Listen, boy. You'll be the head of this family someday, and you have to understand that family is the one thing you can always rely on. Especially since you're a temperamencer. Others will rob you, kill you, or even worse, ruin you. You should keep your friends close, but never behind your back. And your enemies you should keep even closer, next to your heart, because only then will they not surprise you. No to szczerze mówiąc, to bardzo mądrze mówi, nie? O, nie tu, tutaj. Tu, nie tu, tutaj. Ale to by znaczyło, że upiór już wtedy z nami był. O, dworzec. Rarely did I see my father so furious. Po tym jak uciekł. He thought that a trip to the once Polish Baltic Sea would improve his chilly relations with mother. I really didn't want to go. I preferred to play with Abaurycy in the streets of Prague. Mom wasn't disappointed that we stayed either. I didn't want to step on father's toes again, so I asked Ligia to make a scene, like she did when Grażynka tried sending her to bed and she wanted to keep reading. I didn't even have to persuade her much. I wondered if it was the power of the twin bond or if I manipulated her subconsciously back then.
Now I know I couldn't do it without forming our pact. But if that's the case, what were you doing here? 3 kropki. No cóż. Oj, niech się to doczyta wszystko. Halo, halo, no. Dobrze, a jak to z tym questem jest dalej? Poczekaj na rozwój wydarzeń. Upyr zamylku. Okej, to spoko. Czyli tego questa mamy póki co rozwiązanego. Zapewne albo będzie trzeba poczekać trochę czasu in-game'owego, albo jakiś wątek główny. Aha, bo ja tak w sumie nie wiem gdzie idę. Tylko idę na pałę, ale dobrze idę. Tak, bo tu jest rozbiórka, to tutaj był... Tak, pamiętacie? Przechodziliśmy w jednym z pierwszych... W pierwszym nawet odcinku, jak pojawiliśmy się w Warszawie. Okulary z wygiętą oprawką i stłuczoną soczewką. Nim ojciec wydał ostatnie tnie, jego wzrok błądził w poszukiwaniu źródła swego kresu. Nie zamknął powiek, odszedł z szeroko otwartymi ślepiami, cisnąc gromy z oczu w stronę swojej nemezis. Do wykrzywionej oprawki przylgnęła złość, nie żal. Smutek czy strach, tak naturalne w chwili zagrożenia. Złość na to, że śmierć przyszła za szybko. Zapowiedziała się, ale nie zapytała o niedokończone sprawy. Stąd promieniuje dzika furia. Zagnieżdżona w ciele, to uderzenie w słup zawaliło cały budynek. Uderzenie zrodzone potężną pięścią, mającą w sobie kolosalne pokłady siły. Chaos, czuć jedynie chaos, pozbawiony jakiejkolwiek składnej myśli, intencji. Tym, co się przebija na powierzchnię tego bezładu, jest zniszczenie. Jakby zaprojektowane w trzewiach tego, co zniszczenia dokonało. Zniszczony skórzany but, brudny od pyłu. Właściciel buta to harda dusza, która niczego się nie lęka, dla której śmierć to intruz, który niszczy porządek wszechświata. Stąpał twardo po ziemi i nawet gdy śmierć patrzyła mu w oczy, nie poddał się instynktowi ucieczki. Tak, ten but należał do mojego ojca. To miejsce nosi w sobie pamięć mojego ojca. To, co tu po nim zostało, dopełnia jego obraz jako nieustępliwego człowieka o hardym sercu. Co ciekawe, spodziewał się śmierci, choć przyszła szybciej niż tego oczekiwał, co go wyraźnie zdenerwowało. A śmierć, która po niego przyszła, była silną, nieuznającą kompromisów furiatką. Am I a magician or what? Co tam upyże? Death did not catch my father by surprise. It seems as if he had been expecting it, just not at that moment. He was practically annoyed about it. There was something he had wanted to finish. And this building, it couldn't have just fallen down like that, right as he was going by. Maybe he was on his way to a tryst with Svetlana. Hey, Suski! What? Chicken butt. No nie gadaj, że od takiego... There you go. A Baurycy! We took his book. Well done. All right, let's wake the asshole up. Wakey, wakey. Wakey, wakey, What? Wayne. What's... Well, come on, Sleeping Beauty. I haven't got all day. Now, let me get a good look at you. You look rough, fancy boy. This isn't what I was expecting. Well, what did you expect? That after years of hanging out in Parisian salons, you'd come back handsome and spruced up. How do you know about Paris? Nothing stays secret from MNIE, right? Shit. Just read out my birth certificate, why don't you? Abaurycy Niedzic. Long time no see, Szurski. What kind of a sick idea is this? Kidnapping me? It's a joke! You don't find it funny? No. What does it feel like to have your life depend on me? Enough of this. It's not funny, and it's not scary. The fucking Szurskis. Always looking down your noses. It's because of you my pop died the way he did. And it's because of you I ended up on the streets. Well, fuck, Victor. We pulled the trigger together. There'd be nothing to talk about if you hadn't nicked Pop's pistol. So how come Pop and I were the ones to pay the price, huh?
I remember it a little differently. Oh, now that makes me curious. Does it just so happen that in your version, you're innocent? No, I'm not. And you're not either. But it's my father's fault most of all. What a convenient answer. He's not going to defend himself now, is he? I don't have any intention of changing your mind. We were dumb kids. I can't change the past. Yeah. Full of foreboding, he desired to push away his memories. Jeśli? Where's that rat? What the fuck? Boss, it's the Cossacks again. Come here, coward! Looks like you've got a chance for redemption. Let's show these dickheads you don't mess with the shivs. Co za pojebane gówno. To mnie porwał, a jak już ten, to pomóż. Spis rachunków wrzesień. Alojzy Gajewski winny 200 rubli. Okej, to jest lista dłużników. Jan Mazureka Rudy, Józef Landatu, Jan Fryczko. Tragedia Marszałkowskiej. A to czytaliśmy. Nie ma co. You guys again. You shitheads better have a good excuse, because I was right in the middle of an incredibly important meeting. It was fate that decided. We flipped a coin, and it turns out that today we're practicing our boxing on you. O! Feathers? A beat? I know you. You're... I can't remember now. Fucked up, but today you'll regret it. Today I've got the Demon Master on my side. Show these cretins, Victor. Co, będziemy się pizgać? Ciekawe, czy on mnie będzie tłukł salutorem. O! Jest nas dwóch. Dobra, weźmy, bo ja ostatnio nie rozwijam. O Jezus Maria, za dużo tego. Możemy sobie jeszcze bardziej obniżać skupienie o 2 tym razem, to dobrze. Zwiększa obrażenia następnego ataku salutora. Gdy twoje skupienie jest mniejsze niż 6, to zadaje podwójne obrażenia, bądź obniża skupienie 2 razy szybciej. Czyli co? Czyli to będzie... Przybliża tempo twojego następnego działania o 1 rundę. To weźmy to. No, to weźmy. Tak, weźmy sobie to tak i powinniśmy ich stłuc. No, to kurde, nas jest 3, a ich jest 3, to nie mają żadnych szans, mamy przewagę. Co tu macie? Zaatakuj bukowakiem, zaatakuj upyrem. Dobra, to tego sobie zaatakuj upyrem. Może w ten sposób. Ty masz mało skupienia. Czy jak ja bym ci dziabnął tym? Aha, no jak masz z tego. To weźmy sobie tak, zróbmy. O! Kurde, to żem zepsuł, a żem zepsuł. No niesamowite, ty. Ale to spieprzyłem. Dobra, to czekajcie, to na tego to nałożymy. W ogóle nie zakodowałem tego. Se myślę, ja mu zadam, Bukowak mu w następnej, to mu się ściągnie, będzie mieć tego i zaatakujemy go silnym. O, no niedobrze, niedobrze. Dobrze, możemy cię klepnąć w ten sposób. Aha.
możemy się troszeczkę uleczyć, chyba że możemy ci dziabnąć tym. Dobra, to czekaj, to mój se oddaj. Tego weź. Tu mamy dużą szansę, że go zaciukamy. Ja zaatakuję ciebie. Tym. Okej, spokojnie. A ciekawe, czy mój towarzysz może umrzeć? Chyba może. Panowie, spokojnie. Ty jesteś martwy. Co jest szybsze? To mi przywróci troszeczkę skupienia, więc możemy sobie dziabnąć tak. 68! No, troszeczkę overkill. Ale co poradzę? No to podziabnijmy tego. Czekaj. To mu nie zada obrażeń. Ale to mu zada obrażenia. Bo usypi jego cechę. No właśnie. Przy jego następnym ruchu... mocno mu uderzył. No właśnie, powinien się zdechnąć. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kolejny punkt Thaumaturgii. You never let me down. This is the best way to start an evening, at Znajdziesz bar. If we're to have fun, let's do it right. A round for everyone. Co tu się wydarzyło, ty? Chłop mnie porwał, potem się Old biliśmy. friendships never die, right? Here, Polish, pure, the mother of all libations. Enjoy it! Who knows what piss you've been drinking abroad? So, are we quits? I helped you out. Now, can we forget all that ancient history? Don't be so sly, Victor. We're not squared up, yet. That burns nicely. My knuckles are itching. Let's go somewhere and pick a fight. Good riddance. Well, what do you say, Victor? It seems to me there's work for me to do at your bar. No shit. I'll give you a hand. Not like that. Thaumaturgical work. It seems to me there's a saluter here. What the fuck? Who brought a demon into my joint? I'll give him... Although, hang on now. A demon is a good publicity. Hey everybody! From this day forth, the London bar will be known as the Demon's Den! Go and tell everybody that here is the only place you can do shots in the devil's company. Listen, you keep on thinking about how you can develop your business, and I'm going to take a look around and come right back. Go! I'm going to wet my whistle and see how you do your hocus pocus. If you need something, I'm here, and I'll give you a hand. Nie wiem, dziwny chłop. Dobra, poczytajmy. Aha, menu. No to menu to nie będę wam czytał. Bez przesady. Przepraszam. Dziura w ścianie z wciąż chwijącym jej pociskiem. W pierwszej kolejności zawsze spodziewam się, że za kulą stoi jakiś strach, zwątpienie, złość. W końcu ktoś strzela tak, traktując to jako zabawę. Właśnie ktoś kto wystrzelił tę kulę. Z lekkim sercem widząc w broni wyłącznie narzędzie uciechy. Okej. Co tu jest? A, muzyczka. Joplin. Alkohol mi robi kuku na muniu.
Słup. Krople krwi wniknęły w drewno, konserwując wspomnienie odciętego ludzkiego ucha. Ręką, która rzucała nożem, kierował jasny cel. Ucho odcięte w szaleństwie z uśmiechem na ustach, przez umysł głuchy na refleksję. Pojedyncze drzazgi wciąż pamiętają zimną stal ostrza, które kierowane było sercem, naznaczonym kompetytywnością. Nie było w tym precyzji, jedynie głupota podsycana pragnieniem zwycięstwa. Ślad znajomy lekkomyślny mężczyzna. Zakładam, że to był jeden z tych 3 ziomeczków. Materiał sprzeczony jest świeżą krwią ostateczną, nie wypływającą ze śmiertelnej rany, niedbale uprzątnięta, stanowi ostatnią pamiątkę po niedawnej bójce mającej tragiczne zakończenie. Okej. Co tu mamy jeszcze? Jak punktów taumaturgii na razie nie wydawał nie będę. Zabawne zdjęcie. Tu wreszcie jesteśmy podobnie do nas samych. Roześmiane uczniaki ciągle w poszukiwaniu nowej rozróby. Miło, że Abaurycy je zatrzymał. Cóż to? Solidny nóż myśliwski z inicjałem AN, czyli no właśnie Abaurycego. Nosi w sobie pamięć poezji recytowanej w różnych sytuacjach, czy to podczas wydobywania brudu z paznokci, czy kieroszowania komuś twarzy. Ostrze zbroczone krwią stanowi widoczne źródło inspiracji. Z drewnianej inkrustowanej rękojeści jeśli wychodzi długa, ostra głownia, która nieraz nurzała się w krwi i pozbawiała ludzi drobnych części ciała. Nóż to krwiożercza bestia, domagająca się, by ją karmić. Wiersz do oczu, z oczu twych patrzą... Nie, dobra, nie będę czytał wiersza, bo nie umiem. Secrets? Not on my watch. W pobliczu wciąż można znaleźć fragmenty ludzkiej tkanki. Jakiś człowiek przeleciał przez to okno, zostawiając tu pamięć swego krwawiącego ciała. Ktoś wziął go za fraki i pchnął bez wielkiej siły czy precyzji, raczej pod wpływem adrenaliny. Par londyński nie mógłby należeć do kogokolwiek innego. Idealnie odzwierciedla bowiem charakter Abaurycego. Imprezy, jakie mają tu miejsce, często wymykają się spod kontroli i kończą się dla imprezowiczów źle bądź tragicznie. To miejsce pachnie krwią, głupotą i lekkomyślnością, a wszystko to podlane jest alkoholem. Okej. Vodka, revelry, extreme opinions, violence. That giant bird must enjoy it, and I'm sure it also stirs up the chaos. Victor, time for penalty drinks. Feathers, a beak, those eyes. Who are you? I can't focus. Don't make me come over there! Do I know someone with mood swings, a tendency for bravado, and a weakness for booze? Abaurycy byłby tym? W sumie? Have you nosed around my humble little hole in the wall? What's the word? Well, well. How did you get your hands on all this? I worked my ass off for years. I found myself in shitty positions. Sometimes I had to make people disappear. Pop wouldn't have been proud of me. Maybe it's a good thing he didn't live to see it. But then I'd have to kill you. Your father was a good man, and didn't deserve for that to happen to him. I'm sorry. That's true. However, we're alive. We're in the here and now, and that's the most important thing. And what a life it is, eh? Whether with your head in the clouds, or a knife at your throat, once eating ribs at Matzlov's, another buried in one's breasts. Moment, stay a while, linger. But before long, you're running flat out. Someone, whap, nabs you by the coat. But here I am. Every time, I'm reborn like a fucking phoenix from the ashes. What is this bullshit about it? Victor. What I've been through belongs to me. Now I'm the king. Tell me, what else is going on? I've had a look around and some things caught my attention. I think they might have something to do with the Saluter. Well then, shoot! A bucket of dirty water and a blood-soaked rag. Whose blood is this? As if I remember everybody who's bled on the floor here. Every day we've got to clean up after somebody. Is that everything, or have you found anything else? Did anybody die from this bullet that got stuck in the post? Bullets fly every which way here. That's the atmosphere.
Was someone killed? Probably, but that's not very unusual. Look how helpful I am. Keep going. Who smashed your window? How long it's been? 2 days, I think. This one Russian bigwig was really fucking irritating me, so I politely asked him to leave. What else can I help you with? Tell me. I'm at your service. You like to go wild here, huh? Are you often the one who gets the whole crazy ball rolling? You know I used to have a puppy. This little fluff ball was hanging out under the bar. I have a heart, Victor. I have a big heart. Not like those morons over there. To Cossacks, a game without a corpse is no game at all. For me, knocking out teeth, breaking hands, I'll take it. A stiff spoils the mood a bit. That's my opinion. You get a lot of stiffs here then? Where my corpse here lieth down. Something looketh around. What do you call a lot? 3 a month on average, I'd say. Danis, that Cossack with a dick where his head should be, pulled out his revolver one day and wanted to play Russian roulette. Only with his revolver. But fuck it, I'm not handing my head over so easily to a butcher like that. Well then I'll ask you, is he an idiot, or what? I have to gather my thoughts. Go ahead, I have to gather myself a little too. Lelek. What the hell did you say, Victor? You're out of your goddamn mind. The Salutor's name's Lelek. Well, yes, the beak, the feathers, the trill. He loves the smell of death and he enjoys risk and foolishness, which he also fuels. So let's go get Lelek. Yeah, come on. Where about it is, Lelek could be as well. Maybe his flaw is speaking for him. Whoever's with us is with us, and whoever's against us, fuck 'em. Come on, I'll show you places even the philosophers never dreamed of. Maybe your demon will be drinking vodka somewhere there too. No dobra, czyli już wiemy, że to jest Lelek. Dowiemy się więcej o Wałrycy, czyli wszystko nas sprowadza do wyjściu z baru. Bar Take a londyński. deep breath. That's the smell of Warsaw nightlife. Smell it, Victor. Relish it. A bouquet of sweat, shit and puke. And piss, thanks. But it's Warsaw's piss, and come on, you'll see the true face of Abaurycy Niedzic. And maybe you'll even find... Dobra, to chodźmy do Elysium. Ten notatnik to naczynie, w które przelewane jest natchnienie, trzymane blisko serca, będące serca wyrazem. Stalówka w niektórych miejscach przecięła papier, z tak wielką ekscytacją prowadzona była dłoń poety. Zapis czystej pasji, które rozsadza właściciela. Kartki notatnika zapisane są po brzegi. Niektóre zostały wyrwane, inne noszą ślad wielu przekreśleń. Słowa. W tym wyjątkowo kwieciste metafory obnażające wrażliwą duszę poety. Po wypiciu ostatniego kieliszka zobaczyłem, jak przy moim stoliku zbiera się gęsta mgła, a z niej wyłania się piękna, niemal naga kobieta, ubrana jedynie w łańcuchy pereł i drogocennych kamieni. Ocknąłem się tuż po tym, tuląc w ramionach piękną, niemal nagą miotłę. Wiersz martwota. Krwi, woła serce, ostrze łaknienie zaspokaja. Krwią się dławię, miłości w krwi szukam wciąż. Zaschnięta w drewnie plama krwi. To, co początkowo zdaje się być jedynie plamą krwi, jest w istocie poematem. Jeśli tylko wejrzeć głębiej w to, co z niego zostało, zwracają uwagę pojedyncze, rozmazane słowa, z których nie sposób wyłuskać już jakiekolwiek znaczenie. Za maską bezwzględnego gangstera skrywa się prawdziwie wrażliwa dusza. Targany sprzecznymi uczuciami balansuje na cienkiej linie między pięknem a brzydotą, czułością a przemocą. Skonfrontowanie go z chaosem, który nim rządzi, mogłoby ujawnić jego skazę. Welcome to my world. Meaning what? That they've got a guy tied up in the back here too, and they're about to threaten to drown him in the Vistula? I see the positive mood of the neighborhood has infected you. Wonderful. But you guessed wrong, friend. Here, well,
Oj, przepraszam. is transformed into word to penetrate the material and infuse the universe with tenderness. All right, let's drink, shall we? A double barrel each, please. People come here to tickle their palates with exquisite libations. Let's do a milk of 83. You're not messing around. After years of begging and eating scraps off aristocratic tables, I'm not messing around. You come here to get some fresh air away from the underworld? I come here so I don't forget who I am. A poet. Listen, I'm going to be honest with you. I think Lelek is attached to you. A demon following me around? Bullshit. There are a lot of indications. Your personality, the things you do, and stuff like that. I'd rather not have anyone sharing my head with me. Can you do something about it? I see it like this. You've always had some seed of madness inside you, but I don't think you've ever been so fucked up. Beg pardon? I found your poem. Did you write it in your own blood or that of one of your victims? Victims? The hell are you talking about? Of course it was mine. I sliced my veins open for art. That's how committed I am. More like desperate. No true poet needs to resort to gimmicks. He just needs ink, and the world will hear him. Shit. One more word, and I'll forget about our friendship. There's nothing to forget. Our friendship is just a figment of your sick imagination. Coś nic się nie pojawia. It'll hurt less. I know now that you're not the one Lelek is following. You see? Even the devil can't touch me. He's come knocking a few times, but we've never managed to strike a deal. And you'd surely be the perfect candidate for him. But only seemingly. So what? Should we continue our search? Oh, Victor, lad. How that we tickles me. Come on. Of course we're continuing. We have to find that little brat of yours. Jest może i starszy, ale na pewno nie dojrzalszy, szambelan chaosu, minister warszawskiej fantazji, posłaniec marskości wątroby, z każdym łykiem wódeczki ogarnia nas gorączka, a miasto robi się kolorowe i należy do nas. No dobrze. Podnosisz Abaurycy Niedzic. Dobra, bo pan Abaurycy już pędzi. O, tutaj coś leży. Rozbita butelka. Czekaj. Ręka, która użyła butelki jako broni, kierowana była premedytacją i pragnieniem dobrej zabawy. Nie ma w tym agresji czy chęci wyrządzania krzywdy, tylko czysta głupota. Jeden włos, drugi na nich świeża krew. Ta butelka smagnęła czyjąś głowę, wpierw opróżnioną w mrugnieniu oka, i gdy tylko nadarzyła się okazja, rozbito ją na kimś w ramach wybornego żartu. Czekaj, tu coś jest. A to kto? What? You give up, you piece of shit? Aha. Do you see what I see? I see two morons wrestling with a lamppost. How you fellas doing? Who's winning? It's a colossus, looking down its nose. Arrogant piece of... I swear it called us sons of bitches. Well, that would piss anyone off. Okej. Latarnie zdają się być wybitnie bezpiecznym przeciwnikiem. As I look at it and then at you, I've got to admit, the lamppost is right. That what? That you're a pair of sons of bitches. That's what. You're taking the enemy's side? Suit yourself. We're not giving in. Chciałem ich sprowokować dlatego, żeby sprawdzić, czy mają salutor, ale wydaje mi się, że nie w takim układzie.
Ej, po wódzie są silniejsi. Bukowakiem, a ty masz... A, jesteś odporny na to wszystko. Dobrze, zaatakować upiorem. Dobrze, zaatakujemy cię upiorem. Upyrem. Pewnie, że w ten sposób. Okej. Możemy w ten sposób to zrobić. Tamtego zacznijmy od zaatakowania go bukowakiem, aż mu pistolet oniemiał. Czekaj. Czy on jest martwy już? A, bo tamten go jeszcze atakuje, nie? Aha, tamten go za 15 atakuje, no dobra. Bukowaczkiem cię zaatakujemy. Za tyle. Tu ci damy to. Bo to jest szybkie i to jest dobre. Tutaj po tym. A tutaj cię trzepniemy. Czym cię trzepniemy? Tym cię mogę trzepnąć. Jeszcze i tak Wiktor się raz ruszy. No właśnie. Fajnie było jeszcze raz to. Chłop ma takiego overkilla. $23. No i jest. Bo jeszcze miał zwiększone obrażenia na sobie, nie? O! A, wy nie widzicie. Kolejny achievement dostałem. Please visit us again. Time to keep an eye out for Dennis. He was injured in the fight with the Colossus and got lost. I think. Maybe the Ataman ended up at the Lockstock. Where? The lock, stock, and barrel. This Ruski bar up the stairs here. Competition. The night's still young. There's excitement ahead. Let's follow them. Since I haven't yet found Lelek, that could be just where he is. Właśnie, to znaczyłoby, że to tamten trzeci. Ale, moi drodzy, tu jeszcze mamy jeden ślad, a nawet dwa, to sobie je sprawdźmy. Zaproszenie. Antoni Leśniewski ma zaszczyt zaprosić wielbicieli sztuki malarskiej na wernisaż, podczas którego zaprezentuje nowy cykl obrazów pod tytułem Odrodzenie. Będzie to twórcze nawiązanie do greckiego mitu o Prometeuszu. Okej. A tu zakrwawiona czapka w środku metka z wyszytym imieniem Pasza. Pasza Biceps to niezwyczajna czapka, to nośnik wspomnień o prawdziwej przyjaźni i strefie komfortu, w której można być sobą. Teraz zbrukana, użyta do panicznego tamowania krwi, która trysnęła z rany nabytej w bezmyślności. Wygląda na to, że wpływ Lelka rozlewa się na całą dzielnicę, podsycając drzemiącą w ludziach głupotę i bezmyślność. To powoduje, że podlani alkoholem robimy się jeszcze głupsze i bardziej niebezpieczne rzeczy, zostawiając za sobą dużo krwi. Aby odnaleźć osobę ze skazą, koniecznie muszę odwiedzić inne lokale w okolicy. Dobrze, moi drodzy, ale na dzisiaj to by było już tyle, bo mamy 38 minut, więc jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to było Thaumaturge. Widzimy się jutro. Może będziemy mieć już nowego salutora. Pa, pa!